Witam wszystkich bardzo serdecznie na dzisiejszych pogaduchach. Moi drodzy, dzisiejszym tematem są wulgaryzmy u dzieci z subtelnym spektrum autyzmu. Tak naprawdę dzisiejsze spotkanie jest skierowane do rodziców absolutnie wszystkich dzieci, nie tylko tych, które mają jakieś trudności, ale także do dzieci absolutnie neurotypowych. W ogóle, kiedy przygotowywałam się do tego spotkania, to się zastanawiałam, co ja właściwie powinnam powiedzieć i co tu jest takiego nieprzewidywalnego albo zaskakującego, z czym możemy sobie ewentualnie nie radzić. I wiecie, nasunęła mi się na początek taka myśl, że wszystkie dzieciaki, i te w spektrum, i te neurotypowe, po prostu zdarza im się taki etap, kiedy w swoim słowniku, w ich słowniku pojawiają się wyrazy, które są czasami frustrujące, denerwujące, wstydliwe też bardzo często dla rodziców. Jeśli chodzi o świat neurotypowy, to zazwyczaj jest tak, że ludzie, którzy gdzieś tam obserwują dzieci, które się nieco inaczej zachowują niż tradycyjny obraz dziecka, zawsze wzbudzają taki z jednej strony niepokój, z drugiej strony takie zaciekawienie tego społeczeństwa. Niemniej jednak różnica w postrzeganiu dzieci neurotypowych i tych w spektrum jest dość spora, dlatego że jeżeli dziecko neurotypowe inaczej, jeżeli dziecko ze spektrum nie przejawia takich wyzywających zachowań, jest jakby na pierwszy rzut oka nie jest wyzwaniem takim emocjonalno akceptowalnym dla społeczeństwa neurotypowego, to jakoś to jest. W znaczeniu takim, że to społeczeństwo neurotypowe po prostu można powiedzieć toleruje, co nie równa się z akceptacją, takie dzieciaki. I jeszcze dodatkowo, jak te dzieci potrafią powiedzieć dziękuję, proszę, przepraszam, czy mogę i tak dalej, i tak dalej. Czyli te wszystkie takie hasła, które oczekujemy jako zwroty grzecznościowe, tym lepiej jakby to społeczeństwo neurotypowe te dzieciaki traktuje i toleruje, tak możemy nazwać. Natomiast jeżeli dziecko nieco inaczej się zachowuje względem rówieśników, dodatkowo jeszcze używa niecenzuralnych słów, to nagle oczy społeczeństwa neurotypowego robią się takie ogromne i oczywiście wszyscy potrafią udzielać wszelkich rad, jak to trzeba wychowywać dziecko. Natomiast paradoksalnie w przypadku dzieci neurotypowych ja z własnego swojego doświadczenia i tego, co obserwuję na co dzień, dostrzegam niestety taką troszeczkę inną rzeczywistość, mianowicie taką, że mnóstwo dzieci neurotypowych nie ma w swoim słowniku słów i zwrotów grzecznościowych. Te dzieciaki nie mówią dzień dobry, dziękuję, przepraszam. Oczywiście nie wszystkie, ale jest ogromna rzesza dzieci neurotypowych, które po prostu tych słów nie używają. Natomiast społeczeństwo neurotypowe jakoś w ogóle nie zwraca na to szczególnej uwagi, że te dzieciaki właśnie nie mówią dziękuję, przepraszam. Natomiast jak dziecko w spektrum tego nie robi, to nagle się okazuje, jakie te dzieci są niewychowane, niegrzeczne i jeszcze milion innych opinii się pojawia. Dokładnie taka sama analogia dotyczy tych wulgaryzmów. Jak dziecko neurotypowe używa słów niecenzuralnych, to społeczeństwo neurotypowe macha ręką, a bo to taki wiek, bo przecież to takie normalne. Ale jak już dziecko, które od czasu do czasu zachowuje się nieco inaczej i plus używa takich słów, nagle wszyscy są oburzeni i jak to w ogóle się dzieje. Zapominamy bardzo często, moi drodzy, że dzieci neurotypowe to są dzieci, które doskonale naśladują. One pięknie odczytują relacje społeczne, one doskonale wiedzą, co wolno, a czego nie wolno. Co absolutnie nie jest jednoznaczne u dzieci z deficytami, jakim jest spektrum autyzmu. Te dzieciaki mają trudność z naśladowaniem, ale jednocześnie bardzo dużym wyzwaniem są dla wielu z nich relacje, czyli to, aby zrozumieć, co, gdzie, kiedy wolno, kiedy nie wolno, co można, a czego nie można. Natomiast społeczeństwo neurotypowe jakoś ma trudność z tym, aby to zrozumieć i jednocześnie nie ocenia w sposób absolutnie sprawiedliwy i taki wiarygodny i rzetelny zachowań tych właśnie dwóch grup dzieci, czyli tych neurotypowych i tych dzieci w spektrum. Od dzieci w spektrum jakby społeczeństwo oczekuje zdecydowanie więcej niż od dzieci neurotypowych, gdzie te dzieci neurotypowe niby tak mogą, niby tak mają, no bo to przecież dzieci. Tyle, że te w spektrum to nadal są dzieci, tylko mają troszeczkę większe trudności i oczekują większego wsparcia czasami. Dlatego zastanawiałam się, jak podejść do tego tematu i uznałam, że zawrę takie naprawdę najbardziej
ogólne informacje, można powiedzieć, które można przypisać, moi drodzy, tak naprawdę do wszystkich dzieciaków, i tych neurotypowych, i tych z różnymi takimi wyzwaniami rozwojowymi, ale także i wychowawczymi, można powiedzieć. Zacznijmy, moi drodzy, w ogóle od wyjaśnienia sobie, czym ten język wulgarny w ogóle jest. Przede wszystkim słownikowo można powiedzieć, wulgaryzmy to przekleństwa, to wyzwiska, to takie niegrzeczne, niecenzuralne stwierdzenia, które właśnie czasami rozwojowo, niektórzy mówią, pojawiają się w słowniku dziecka, ale w przypadku dzieci ze spektrum autyzmu akurat często idą w parze, szczególnie wśród tych dzieci, które są jakby na tym najłagodniejszym krańcu tego zaburzenia. I o ile niekoniecznie w słowniku tych dzieciaków, szczególnie w okresie nastoletnim, pojawiają się rzeczywiście takie typowe wulgaryzmy, to w wielu przypadkach pojawiają się po prostu stwierdzenia, które są dość bolesne, przykre dla najbliższych, szczególnie dla rodziców, ewentualnie dla nauczycieli, bo w słowniku tych dzieciaków na przykład pojawia się stwierdzenie: nienawidzę was, jesteście beznadziejni, głupi i jeszcze inne tego typu stwierdzenia. Moi drodzy, w przypadku dzieciaków w spektrum autyzmu używanie właśnie tych wulgaryzmów wiąże się z tym, że dziecko ujawnia swoje emocje. Swoje emocje względem jakiejś sytuacji, względem czegoś, kogoś, łamiąc przy tym tabu językowe. Niestety albo stety ten słownik taki nieakceptowalny społecznie, który gdzieś tam się u tych dzieciaków pojawia, nastolatków można powiedzieć, to jest słownik, który jest skierowany najczęściej względem sytuacji, względem własnych emocji, względem jakby takiego ujścia tych emocji i przeciążeń, niż skierowane bezpośrednio na osobę, mamę, tatę, brata czy nauczyciela. Jest to tak naprawdę wyraz przeciążeń, niechęci, strachu względem jakiejś sytuacji, nieradzenia sobie, braku kompetencji, a nie tego, że rzeczywiście ten nastolatek w spektrum tej osoby nienawidzi, nie lubi, czy ma jej dosyć. Tak? To musimy mieć, drodzy Państwo, bardzo na uwadze i mieć tego świadomość, że tak właśnie jest. Zastanówmy się przez chwilę, dlaczego w ogóle dzieci w spektrum autyzmu, moi drodzy, używają wulgaryzmów, tak? Czy jest to rzeczywiście taka sama płaszczyzna jak w przypadku dzieci neurotypowych? I od razu stwierdzenie całej tej dyskusji brzmi: nie, jest zdecydowanie inne. Właśnie ze względu na to, że spektrum to jest pewien rodzaj nieharmonijnego rozwoju, który wiąże się z tym, że pewne aspekty, które wśród dzieciaków neurotypowych są oczywistością, u tych dzieci już taką oczywistością nie są. Dodatkowo te wszystkie trudności, które wiążą się bezpośrednio z objawami spektrum, przekładają się na to, że one funkcjonują tak, a nie inaczej. I oczywiście, ile mamy dzieciaków w spektrum, tyle różnych obrazów będziemy mieli takich ewentualnych wulgaryzmów czy zachowań, które niekoniecznie są akceptowalne. Przede wszystkim pamiętajmy, że dzieci w spektrum autyzmu nie są w stanie filtrować i przetwarzać działań i emocji własnych, ale także innych osób, tak? Nie mają takiego filtra, takiego cedzaka, który podpowie im, jak dokładnie ma to wyglądać, jak dokładnie powinienem okazywać emocje, jak powinienem w danym momencie zareagować, albo jak sobie radzić z czymś, co jest dla mnie wyzwaniem. To nie jest takie proste w przypadku dzieci w spektrum, zdecydowanie trudniejsze niż w przypadku dzieci neurotypowych. Pamiętajmy, że dzieciaki w spektrum autyzmu, ich mózg ma nieco inną budowę, nieco inną strukturę, a co za tym idzie, również nieco inaczej funkcjonuje niż u dzieciaków neurotypowych. Mózg osób w spektrum autyzmu działa troszeczkę jak taki automat do gier, na przykład komputerowych, tak? Gdzie osoba próbuje stworzyć takie właściwe dopasowanie się do sytuacji, które jakby próbuje stworzyć na podstawie zasobów, które gdzieś są w tym mózgu już przechowywane. Czyli to, co już dziecko kiedyś przeszło, doświadczyło, wykorzystuje z tych zasobów. Tak? Nie jest na bieżąco w stanie jak automat, nie automat, tylko w sposób naturalny reagować na coś, co zdarzy się niespodziewanie, albo będzie to odmienną sytuacją od tej, której dziecko zna, i natychmiast w sposób adekwatny reaguje. Niestety w przypadku spektrum tak
nie ma. Najczęściej jest tak, że dziecko powiela pewne schematy, które albo kiedyś wykorzystywało i przyniosło mu jakiś efekt, ulgi, odcięcia, wyrwania się z sytuacji trudnej, czy uzyskania tego, czego aktualnie oczekiwało. Tak? W związku z tym powraca do pewnych schematów, bo wie, że w pewnym zakresie rozwiązuje to jego trudności. Co jeszcze jest tym wyzwalaczem? Dlaczego te wulgaryzmy się pojawiają? Między innymi dlatego, że dzieciaki w spektrum, one mają bardzo duże trudności w takim rozumieniu sytuacji społecznych i tych wszystkich procesów poznawczych związanych właśnie z relacjami społecznymi, które w dużej mierze są dla nich po prostu abstrakcyjne, są chaotyczne, niezrozumiałe. I dlatego one błądzą w tej rzeczywistości, w tym dniu codziennym, szukając rozwiązań, które gdzieś kiedyś już się pojawiły. Najgorzej jest w sytuacji, kiedy ta sytuacja pojawia się po raz pierwszy, jest radykalnie inna od wszystkiego, co było wcześniej. W związku z tym dziecko nie jest na pstryknięcie palca w stanie wymyśleć, jak sobie z tym poradzić. Dlatego powtarzam raz jeszcze, korzysta ze wzorców, które kiedyś już zadziałały. Dodatkowo osoby w spektrum autyzmu często, moi drodzy, lepiej analizują dane dotyczące danej sytuacji, danego wydarzenia, łączą je z jakąś oczekiwaną reakcją, tak? Czyli z czymś, co już się kiedyś zadziało i na bazie tych swoich doświadczeń, które zazwyczaj są oczywiście ubogie. Ta wiedza związana właśnie z sytuacją i reakcją, która jest z tym powiązana, może im służyć lepiej niż tak naprawdę wykorzystywanie własnych emocji, tak? Dlatego, że ten aspekt emocji jest mocno deficytowy przecież w wielu przypadkach w spektrum. Nawet jeżeli dzieciaki rozpoznają i pięknie okazują, reagują, odczytują te główne emocje, to te subtelne emocje, takie pośrednie emocje są dla nich już trudne do zinterpretowania, do okazywania i rozumienia, że ktoś inny tę daną emocję prezentuje. Ucząc się, praktykując albo mając własne doświadczenia w pewnych sytuacjach, dzieciaki w spektrum autyzmu budują własne zasady działania i najczęściej z nich korzystają, ponieważ mózg aktualnie, tu i teraz, natychmiast nie jest w stanie zazwyczaj stworzyć właściwej reakcji adaptacyjnej do tej sytuacji. Czyli ta reakcja jest albo opóźniona, albo niepełna, albo absolutnie nieadekwatna do sytuacji. W związku z tym dziecko zazwyczaj działa na zasadzie takiego impulsu, tak? Co najszybciej kiedyś przyniosło ulgę albo pewne rozwiązanie. Wiele osób w spektrum, moi drodzy, autyzmu ma także poczucie własnej nieomylności. Mamy takie dzieci, taką młodzież w spektrum autyzmu właśnie z tego subtelnego bardzo krańca, które uważają, że wiedzą lepiej i uważają, że po prostu one mają rację. Czyli dokładnie tak samo jak w przypadku akurat dzieci neurotypowych. Niemniej jednak ta ich nieomylność wiąże się z tym, że one często czują się usprawiedliwione, te osoby, że jak powiedzą komuś, ale ty śmierdzisz, ale ty jesteś beznadziejna, ale ty głupio wyglądasz w tych okularach, to znaczy jakby one odczuwają to, że po pierwsze mają rację, bo rzeczywiście w ich mniemaniu ta osoba w tych okularach wygląda beznadziejnie. Skoro stoi koło kogoś na przystanku i od tej osoby po prostu czuć pot, to on po prostu to wyraża. Śmierdzi od ciebie potem. Natomiast nie zastanawia się nad tym, że takie stwierdzenia mogą być po prostu bolesne, krzywdzące i takie akurat niefrasobliwe w danej sytuacji. Niemniej jednak w ich mniemaniu jest to absolutnie potrzebne tej osobie, tak? Czyli jak ja jej powiem, że śmierdzi, to ona musi o tym wiedzieć przecież, że od niej śmierdzi. Więc w tym stwierdzeniu nie ma kompletnie nic złego. I dokładnie tak samo jest, jakby mówiąc odwrotnie, nawiązując do tych wulgaryzmów, dokładnie z kwestią wyrażania tych pewnych wyrazów. Dodatkowo, moi drodzy, słaba umiejętność emocjonalnej treści własnych słów, prawda? Czyli tej oceny, czy to słowo to aktualnie powinienem użyć, czy też nie, czy jakie ono ma przełożenie i znaczenie dla osoby, która w moim towarzystwie się znajduje. A to ściśle wiąże się także z teorią umysłu, prawda? Która niekoniecznie jest na tym samym poziomie, co u osób neurotypowych. Wreszcie nastolatkowie w spektrum autyzmu wykorzystują, moi drodzy, przekleństwa do przesuwania pewnych granic, do testowania także cierpliwości dorosłych, szczególnie właśnie w tym okresie dojrzewania, gdzie kompetencje komunikacyjne i społeczne są dla nich
są bardzo deficytowe, już nie wystarczają na tyle, na ile wystarczały w wieku na przykład młodszym, wieku szkolnym. Tutaj bardzo często te osoby w subtelnym spektrum, one czasami świadomie ranią i sprawiają przykrość osobie z najbliższego otoczenia, ale niekoniecznie dlatego, że jej nienawidzą, tylko dlatego, że akurat nie radzą sobie z sytuacją, tak? I wtedy kierują bezpośrednio na mamę, bezpośrednio na tatę dane słowa, dane stwierdzenia, po to, aby po prostu odreagować coś, z czym sobie chwilę wcześniej albo tydzień wcześniej na przykład nie poradziło. Dalej, wulgaryzmy szybko stają się takim wygodnym sposobem do komunikowania się, moi drodzy. Wyrażania pewnych opinii, wyrażania albo rozładowywania własnego napięcia emocjonalnego. Jeżeli taki nastolatek przez całe swoje wcześniejsze życie nie był uczony, jak radzić sobie z własnymi emocjami i jakby zaczynając od tego, że nie był uczony somatycznych objawów swoich emocji, tak, że jak jesteś zdenerwowany, może ci się kręcić w głowie, może cię boleć brzuch, możesz się pocić, jak jesteś na przykład zdenerwowany, prawda? Jeżeli dziecko nie ma w swoim umyśle zbudowanego właśnie takiego obrazu objawów somatycznych, to po pierwsze ich nie rozumie, nie łączy ich z emocjami. Dodatkowo, jeżeli jest zdenerwowany, to znowu nie wie, czy to jest zdenerwowanie, czy to jest jakiekolwiek inne uczucie. W związku z tym najlepsza metoda to jest ta najprostsza i natychmiastowa, która przynosi ulgę. W przypadku niektórych dzieciaków będą to właśnie takie, a nie inne słowa czy wyrażenia. Wreszcie używanie wulgaryzmów tak naprawdę we wszystkich przypadkach dziecięcego używania wulgaryzmów zwiększa popularność jednostki w grupie. Czyli takiej przynależności do pewnej grupy rówieśniczej, tak? Pamiętajcie o tym, że mitem jest to, że młodzież w spektrum autyzmu, ona nie chce być częścią grupy społecznej, ona nie chce mieć kontaktu z rówieśnikami. Absolutnie jest to kłamstwo, jest to błąd. Te dzieciaki, one bardzo chcą być częścią grupy rówieśniczej, natomiast czym innym jest brak kompetencji i umiejętności nawiązywania tych relacji, natomiast potrzeba jest dokładnie taka sama jak w przypadku dzieci neurotypowych. I jeżeli dziecko na drodze doświadczeń widzi, że jeżeli zachowuje się w określony sposób, to grupa rówieśnicza zwraca na niego uwagę. Już czym innym jest to taka akceptacja, tolerancja i rzeczywista chęć kontaktów z takim nastolatkiem, natomiast gadają z nim, zadają mu pytania, śmieją się, więc dają mu pewien rodzaj uwagi. Na co taki nastolatek po prostu czeka i oczekuje. Stąd takie zachowania się mogą pojawiać. Czują się też wtedy bardziej dorośli, silni, tacy niezależni, że mają swoje życie pod kontrolą. Takie mniemanie przez nich przemawia. Wulgaryzmy także stają się takim przejawem buntu. I pamiętajcie, że zawsze ten bunt, który jest prezentowany czy przez zachowanie, czy przez właśnie pewne stwierdzenia, nigdy nie jest skierowany bezpośrednio na mamę czy nauczyciela. Jest to skierowane na sytuację, na nierozumienie pewnych reguł, na brak kompetencji. To, o czym Wam ciągle mówię i przypominam, a nie na to, że nagle mama mnie strasznie wkurza i nie chce z nią rozmawiać albo chce ją mocno zdenerwować. Dodatkowo pamiętajmy też o tym, że dzieciaki w spektrum autyzmu, one mają bardzo słabe filtry między mózgiem a ustami, tak? Ze względu na właśnie te zakłócenia przepływu dróg nerwowych. Słaba kontrola impulsów, która wcześniej nie została odpowiednio wyregulowana u tych nastolatków. Nawet jeżeli ktoś powie, nie no, ale ja przecież pracowałem z nim, wprowadzaliśmy kodeks złości, pracowaliśmy nad rozróżnieniem emocji i mogło tak być. Natomiast okres dojrzewania jest bardzo newralgicznym momentem w życiu nastolatków w spektrum, gdzie pamiętajcie o tym, zmiany fizyczne w ciele, zmiany hormonalne, to, że część z tych nastolatków nie akceptuje tego, że ich ciało się zmienia, szczególnie dziewczęta, które nagle wchodzą w okres miesiączkowanie, pojawia się owłosienie, rosną piersi, co przykuwa także uwagę jakby otoczenia, prawda? Więc z tym bardzo często to jest taki też bunt na te wszystkie zmiany, które w tym ciele zachodzą. Jednocześnie zmiany fizyczne nie idą w parze z rozwojem psychicznym tych dzieciaków. Jest zdecydowanie ten rozwój psychiczny niższy, czy nieharmonijny, przesunięty czasowo, niż te zmiany rzeczywiście
zachodzące w ciele. To z kolei sprawia, że właśnie brak kompetencji w budowaniu takich relacji towarzyskich, relacji rówieśniczych sprawia, że dzieciaki po prostu chcą odreagowywać. One muszą odreagować frustrację swoich porażek na drodze właśnie kontaktów z grupą rówieśniczą. Wtedy nasilenie tych impulsów i brak kontroli nad tymi impulsami może się nasilić, mimo że kiedyś nawet dziecko sobie w miarę radziło ze swoją złością. Wreszcie, moi drodzy, cały czas ten aspekt wszelkich zasad, norm obowiązujących w takim życiu codziennym, a więc które zachowanie jest właściwe, które jest niewłaściwe, dlaczego, w jakim kontekście to zachowanie ma się pojawić, albo się nie powinno pojawić, tak? Nadal jest to dużym wyzwaniem dla dużej grupy dzieci właśnie z tym subtelnym spektrum. Cały czas oczywiście nie możemy zapominać o deficytach teorii umysłu, która również będzie przekładała się na to, jak dziecko rozumie uczucia innych, ale także jak rozumie swoje własne emocje. Słabe radzenie sobie z takimi frustracjami codziennego życia na polu szkoły, na polu właśnie tych kontaktów rówieśniczych, tak naprawdę każdej jednej płaszczyźnie, gdzie jest jakaś porażka, jest kolejny raz mi się nie udaje, kolejny raz nie osiągam tego, czego bym chciał, sprawia, że najnormalniej w świecie dzieciak szuka innych rozwiązań i sięga, znowu powtórzę raz jeszcze, po najprostsze rozwiązania. Moi drodzy, jak rodzice i ich reakcje na przeklinanie również przekładają się, czy wpływają na samo dziecko? Pamiętajmy o tym, że jeżeli jesteście rodzicami i nieważne, czy macie tylko dziecko w spektrum, a może macie dziecko i neurotypowe, i dziecko w spektrum, to spotkaliście się pewnie nieraz z tym, że usłyszeliście gdzieś jakiś taki wyraz czy stwierdzenie, które czasami sprawia, że boli was głowa, albo sprawia, że jesteście zdenerwowani, albo zawstydzeni tym, jak dziecko się zachowuje. I wtedy tworzy wam się w głowie taki obraz, że taki mały potworek się gdzieś tam pojawia. Ale moi drodzy, rzeczywiście tak jest, że to jest taki normalny etap rozwoju często u dzieciaków, które po prostu próbują, tak? Próbują, co działa na rodziców, co działa na nauczycieli. Natomiast w przypadku znowu dzieci neurotypowych im można, jeżeli jest odpowiednia droga wychowawcza takiego dziecka, bardzo łatwo można u nich wypracować takie kwestie, jeżeli oczywiście nie ma dodatkowych deficytów, jak na przykład zachowania opozycyjno-buntownicze. Natomiast w przypadku dzieci w spektrum, no niekoniecznie jest to taka oczywistość, jak w przypadku dzieci neurotypowych. Niemniej jednak u każdego dziecka może pojawić się etap właśnie wulgaryzmów. Często, moi drodzy, łapiemy się też za głowę, bo co my powinniśmy zrobić? Jak zareagować na to? Zwrócić mu uwagę, dać mu karę? Jak to ogarnąć, żeby nie przynosił nam wstydu na przykład na imprezie rodzinnej, prawda? Często rodzice się nad tym zastanawiają. Niemniej jednak, moi drodzy, bez względu na to, czy dziecko jest neurotypowe, czy jest w spektrum autyzmu, każde z tych dzieci powinno być uczone przestrzegania pewnych zasad. W przypadku dzieci neurotypowych one szybciej mogą zrozumieć, że w pewnych sytuacjach nie wypada, natomiast w przypadku dzieci w spektrum może to być dłuższy proces, natomiast to, że dziecko ma spektrum, nie zwalnia go z tego, ani was, rodziców, nie zwalnia z tego, żeby było one uczone właśnie zasad życia w takim i przestrzegania tych zasad w życiu codziennym. Dodatkowo pamiętajmy o tym, że samo ustalenie zasad, co wolno, czego nie wolno, to jest tylko jedno ogniwo całego łańcucha działania, dlatego że tutaj mamy pewne zasady, ale zasady wiążą się zawsze z konsekwencjami. I znów powtórzę raz jeszcze, to nie może być kara, której dziecko się nie spodziewa i której dziecko nie zna, a jest podszyta waszą aktualną frustracją czy waszymi emocjami. Musi to być z góry ustalona zasada. Jeżeli używasz takiego języka, konsekwencją jest to. I bez względu na to, czy użyłeś tego słownika w domu, czy użyłeś go na ulicy, czy jak byliśmy u babci, konsekwencja jest stała i jedna. I nieodwołalna, czyli ona się natychmiast zadzieje. Jeżeli jesteśmy u babci, a konsekwencja ma być w domu, no to natychmiast po powrocie do domu się ona po prostu odbywa, a nie, że mama macha ręką i dobra,
nie będę już rozdmuchiwała tego. Dlatego, że w ten sposób tracimy autorytet u naszego dziecka. To znaczy, że dziecko zaczyna wyczuwać, że mama jest za słaba i kolejny raz machła ręką i ona nie wyciągnie tej konsekwencji. W związku z tym dziecko wie, w którym momencie może nacisnąć guzik i zwyczajnie wami manipulować. Jeżeli dziecko wie, że mama i tata konsekwentnie wyciągną jakby realizację tego nieprzestrzegania zasady, to po 10-15 razie zacznie się mocniej kontrolować. Zacznie dbać o to, aby tych zasad nie łamać, jeżeli konsekwencją jest odebranie mu przywileju jakiejś aktywności albo jakiegokolwiek innego przywileju, na którym mu bardzo zależy. W ten sposób jesteśmy u dzieci w stanie to wypracować. Moi drodzy, rodzice muszą unikać także tłumaczenia albo używania deficytu swojego dziecka, żeby tłumaczyć swoje nieporadne zachowanie. Czyli nie może być tak, że bo on ma spektrum autyzmu, to po prostu no, trzeba mu wybaczyć. Nic podobnego. Jeżeli dziecko jest w stanie zrozumieć, że bo mówimy o dzieciach, pamiętajcie, w tym subtelnym spektrum, tak? Czyli te dzieciaki naprawdę dobrze funkcjonują. Mimo że mają jakieś trudności i potrzebują wsparcia, to jednak funkcjonują dość dobrze. W związku z tym, jeżeli rozumieją różne konteksty i różnie sobie, albo inaczej, dobrze sobie radzą w pewnych sytuacjach, to także będą rozumiały, że pewne działania, pewne słowa, pewne stwierdzenia czy pewne zachowania w określonych miejscach są najnormalniej w świecie niewłaściwe. A co za tym idzie, wiąże się z tym, że ponosisz konsekwencje. W związku z tym nie można mówić, że muszę mu odpuścić, bo on ma spektrum. To, że ma spektrum, to wiąże się z tym, że ty, drogi mamo, droga mamo, drogi tato, nauczycielu, po prostu musisz włożyć więcej siły i dać mu więcej wsparcia w tym, żeby sobie dziecko w takim życiu codziennym po prostu lepiej radziło. Wreszcie ujednolicenie takiego podejścia do wszystkich dzieci, moi drodzy, to jest niezwykle istotne. To znaczy, jeżeli mam trójkę dzieci w domu i jedno jest w spektrum autyzmu, to zasady i konsekwencje dotyczą absolutnie całej trójki. To nie jest tak, że dwójka dzieci neurotypowych ma szczegółowe zasady, konsekwencje zawsze wyciągane, a to dziecko w spektrum ma pobłażane. Dlatego, że następuje konflikt między rodzeństwem, a każdy normalny rodzic nie chce dopuścić do konfliktu między rodzeństwem, tak? Bo w przypadku akurat rodzeństwa, gdzie mamy dzieci neurotypowe i dzieci w spektrum, może być tak, że takie niesprawiedliwe traktowanie doprowadzi do tego, że te dzieciaki w życiu dorosłym po prostu zerwą ze sobą kontakt. Więc to jakby nad tym trzeba się zastanowić, czy warto. Natomiast na pewno warto, drodzy Państwo, mieć identyczne podejście do wszystkich dzieci. O ile niektórym trzeba będzie bardziej pomóc albo dłużej z nim ćwiczyć, o tyle te same zasady i te same konsekwencje dotyczą absolutnie wszystkich dzieci. Dlaczego? Dlatego, że pobłażanie dziecku w spektrum, jednocześnie wyciągając konsekwencje od dzieci neurotypowych, sprawia, że ono się uczy manipulowania nami. Ono zaczyna dostrzegać, co może i do jakiej granicy może wykonywać pewne działania i nie ponosić z racji tego żadnych konsekwencji. Tak? Po prostu ma na to przyzwolenie, a do tego mądry rodzic nie może dopuścić. Poza tym, moi drodzy, pamiętajcie, że dziecko słyszy wulgaryzmy wszędzie. W grach komputerowych, w telewizji, oglądając różne filmy na YouTubie, śledząc TikToka i te różne inne social media. I bardzo często jest tak, że te młodsze dzieciaki po prostu powtarzają te słowa bezwiednie. Czyli usłyszy jakieś słowo, powtarza bez zrozumienia, ale wie, że Kaziu mówił, Henio mówił, Franek mówił, no to ja też powiem, tak? Mimo że nie rozumie, nie wie po co. W przypadku dzieci neurotypowych jest to zwyczajnie naśladowanie, a jeszcze jak rodzice czy takie otoczenie najbliższe reaguje na to bardzo intensywnie, w znaczeniu się uśmiechnie, spojrzy, pogrozi, ale tak śmiesznie, to znaczy, że dziecko wyczuwa też, że wow, zrobiłem na nich wrażenie, to następnym razem na przykład powiem to w kościele, to jeszcze więcej ludzi się obejrzy na mnie. W związku z tym, no tutaj nasza postawa też jest jakby niezbędna do tego, aby te pewne zachowania, które nas irytują, wycofywać. Moi drodzy, warto też mieć na uwadze to, co nasze dzieciaki oglądają, gdzie są na tym internecie, z czego korzystają, na jakich grupach się znajdują. Dlatego, że stamtąd bardzo często czerpią również inspirację, która niekoniecznie jest tą, o którą nam chodzi. Czy w takim razie, moi drodzy, możemy zapobiegać jakoś tym wulgaryzmom? Ktoś powie, no
no jasne, każde zachowanie można wypracować. Bo przecież mamy neuroplastyczność, nowe połączenia, nowe wzorce, modelowanie i tak dalej, i tak dalej. Teoretycznie tak jest, natomiast w praktyce niekoniecznie się to do końca sprawdza. To znaczy, w przypadku naszego dzisiejszego spotkania niekoniecznie będzie tak, że zupełnie wytępimy wulgaryzmy ze słownika dziecka. Ale o tym za chwilę. Spróbujmy sobie na początek odpowiedzieć, czy można w ogóle zapobiegać tym zachowaniom. Przede wszystkim musimy poobserwować dziecko. I jakby to jest klucz do wszystkiego, moi drodzy. Co to znaczy poobserwować dziecko? To znaczy, że musimy się dowiedzieć, jaka logika kieruje dzieckiem w chwili, kiedy prezentuje właśnie to zachowanie, kiedy prezentuje te określone stwierdzenia, kiedy używa konkretnych wyrazów. Być może jest to forma odreagowywania swoich silnych emocji. Być może jest to szukanie uwagi. Być może jest to reakcja na stres albo na przeciążenia, które gdzieś się wydarzyły albo nasiliły się w ciągu ostatniego tygodnia, czy w ciągu ostatniego kilku na przykład dni i nagle ta ostatnia kropla, która przepełniła czarę goryczy, po prostu się rozlała i stąd nastąpił taki wybuch emocji w postaci właśnie całej wiązanki wulgaryzmów. Więc od obserwacji zaczynamy, co dziecko chce uzyskać albo co chce nam pokazać swoim zachowaniem. Pamiętacie, jak ciągle Wam to powtarzam, każde zachowanie dziecka w spektrum to jest zachowanie, które niesie ze sobą komunikat. Natomiast trudność polega na tym, że my dorośli niekoniecznie zawsze go poprawnie odczytujemy. Ale odczytanie komunikatu, które dziecko do nas wysyła, daje nam dużą pomoc w rozwiązaniu jego trudności. Ważne jest także to, abyśmy my jako dorośli zachowywali kontrolę nad samymi sobą. To znaczy, drodzy Państwo, że jeżeli usłyszymy od dziecka wulgaryzmy, to najczęściej reagujemy bardzo gwałtownie, tak? Oprócz tego, że narasta w nas frustracja i taka niemoc, co mu teraz zrobić, to dodatkowo pobudza się nasz afekt, tak? Czyli tak, albo zaczynamy krzyczeć, albo robimy się czerwoni, albo gestykulujemy i w tej chwili proszę iść do pokoju, nie będę z tobą rozmawiać, ble, 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 ble. Prawda? W związku z tym często jest tak, że to nasze zachowanie, to jak my na nie reagujemy, sprawia, że jest takie dolewanie oliwy do ognia, tak? Czyli dziecko wchodzi w taką konfrontację z nami i po prostu walczy na słowa, tak? W związku z tym warto jest zastanowić się nad sobą, jak ja na to reaguję, jak na mnie wpływa to zachowanie mojego dziecka. Warto też się zastanowić nad sobą, jakich my słów używamy w obecności dziecka, w towarzystwie, gdzie ewentualnie dziecko może to słyszeć. Moi drodzy, jeżeli my na co dzień w domu używamy wulgaryzmów, to nie spodziewajmy się, że tych wulgaryzmów w słowniku dziecka się nie pojawią się. Jeżeli my używamy niby nie wulgaryzmy, ale od czasu do czasu powiemy to idiota, na przykład oglądając wiadomości, w sensie jakiś program informacyjny, to nie oczekujmy, że to słowo przejdzie gdzieś tam, tylko dziecko nawet bez zrozumienia po prostu będzie sięgało do tego słowa, skoro mama czy tata w swoich emocjach takiego słowa używa. Więc w ten sposób także mogę wyrazić swoje emocje. Jednocześnie, moi drodzy, pamiętajmy o tym, co dzieje się u nas na twarzy. Pamiętacie, jak kiedyś Wam tłumaczyłam, że dzieciaki w spektrum autyzmu jest taka grupa dzieci, które bardzo żywią się, można powiedzieć, tym, co znajduje się na naszej twarzy, tak? Niby kontakt wzrokowy może być na przykład wybiórczy, ulotny albo słaby, albo takie wgapianie się wręcz w nas, to jednocześnie takie bardzo silne emocje, które prezentujemy na twarzy, mogą być dla nich pożywką, tak? Czyli im większy afekt, im większe emocje na naszej twarzy w postaci szybszego ruszania wargami, marszczenie czoła, brwi, unoszenie i tak dalej, sprawia, że dziecko najnormalniej w świecie z tego się cieszy. Przykuwamy tą swoją twarzą jego uwagę. A więc jeżeli dziecko stosuje jakieś stwierdzenie, a my na nie reagujemy właśnie nadmiernym afektem i mową ciała, to znaczy, że dziecko, moi drodzy, osiągnęło to, co chciało, czyli przyciągnęło naszą uwagę. W związku z tym będzie po to sięgać częściej, nie tylko w domu, ale także i w miejscach publicznych, jeżeli będzie mu aktualnie zależało na przykuciu naszej uwagi. Warto, moi drodzy, zachowywać kamienną twarz po to, aby właśnie nie być wyzwalaczem dla naszego dziecka. Warto też pobawić się słowami, moi drodzy. Na czym to polega? Generalnie udajmy, że źle zrozumieliśmy, nie poprawiając absolutnie dziecka, a już na pewno nie mówiąc, co ty powiedziałeś,
dlatego że to będzie też wyciągnięcie jeszcze raz znowu tego wulgaryzmu, tak? Czyli dziecko z całą przyjemnością będzie w stanie to powtórzyć. Niemniej jednak zachowanie takie przewrotne, można powiedzieć, a więc zamiast powtórzyć wyraz, który dziecko powiedziało, na przykład na literę K, spróbujmy stworzyć z tego słowa zupełnie inne, o podobnym brzmieniu. Zamiast to tradycyjne polskie K, możemy na przykład powiedzieć kurtka, tak, gdzie jest twoja kurtka? Chyba zostawiliśmy ją w parku, albo może trzeba ją wyprać, albo możemy powiedzieć kura, no tak, kura znosi jajka. Czy kura znosi złote jajka? W ten sposób reagujemy, żeby troszeczkę omamić nasze dziecko z tym słowem, nie dopytując się, co ty powiedziałeś, dlatego że wywołamy u niego powtórzenie tego samego wulgaryzmu. Drodzy Państwo, ustalamy konkretne zasady, tak? A więc jakie zachowanie, jakie wyrazy, jakie stwierdzenia w domu są zakazane, jakie są akceptowalne. I znowu, do każdej zasady musi być konsekwencja. Tyle, że ta konsekwencja nie może być sobie zapisana czy powiedziana dziecku, tylko ona musi być bezwzględnie realizowana, tak? Bo nierealizowana konsekwencja przeradza się tylko i wyłącznie w zwiększenie manipulacji dziecka na nas. Więc albo jesteś konsekwentny, albo nie wprowadzaj w ogóle konsekwencji, żebyś po prostu, żeby twój autorytet się po prostu nie rozsypał. Jeżeli ustalasz zasadę i konsekwencje, to bądź konsekwentny, to wyciągaj te konsekwencje zaraz po złamaniu tej zasady. I moi drodzy, wcale nie chodzi o to, żebyśmy my jakby wyciągali konsekwencje za każdym słowem, jakie dziecko niewłaściwie użyje, albo które będzie nieakceptowalne. Jeżeli jakby ustalmy zasadę bardziej do dnia, niż do ilości w ciągu dnia, tak? Czyli jeżeli jest dzień, kiedy dziecko używało wulgaryzmów, to znaczy, że zasadą jest, albo konsekwencją złamania tej zasady, że dzisiaj słyszałam, że mówiłeś tak i tak, a mnie się to nie podoba, bo zobacz, na tej liście jest napisane, że tych słów nie używamy, jest to, że skoro za każdy wyraz, który ja tutaj dzisiaj usłyszałam u Ciebie, uznaję, że było tego dużo, w związku z tym zabieram Ci 10 minut z gry na komputerze, zabraniam Ci 10 minut korzystania z telefonu, zabraniam Ci oglądania telewizji i czegoś tam. Nie tyle zabraniam, co taka jest konsekwencja tej zasady. W związku z tym bezwzględnie, czy dziecko będzie płakać, czy jeszcze bardziej bluźnić, najnormalniej w świecie po prostu realizuję konsekwentnie tą zasadę. Wyłączam telewizor, wyłączam komputer i tak dalej, i tak dalej. Moi drodzy, oczywiście nie odsyłam dziecka do pokoju, w którym ma telewizor, gdzie on się rozkłada na sofie, włącza telewizor i ogląda swoje programy, bo to jest nagroda, a nie kara. Więc trzeba to umiejętnie ocenić i wstawić odpowiednie konsekwencje, które są po prostu dotkliwe dla dziecka, a najczęściej dotkliwe konsekwencje wiążą się z czymś, co jest dla niego przyjemne. I odebranie mu możliwości tej przyjemności po prostu są dla niego dotkliwe i następnym razem jedno dziecko po 2 takich razach się zastanowi, inne będzie potrzebowało 30 takich razy, żeby się ogarnąć i zastanowić, czy na pewno warto stosować te słowa w obecności przynajmniej mamy i taty. Pamiętajmy, że warto też, moi drodzy, wykorzystywać nagrody, a mianowicie jeżeli ustalamy, że jeżeli w ciągu dnia usłyszę, że bluźnisz, to jest konsekwencja, ale jeżeli w ciągu dnia usłyszę, że stosujesz właściwy słownik, to ja Cię nagrodzę. I moi drodzy, tu nie chodzi o to, żebyśmy powiedzieli, bo pamiętajcie, że dzieciaki ze spektrum z tym ogólnym, takim abstrakcyjnym stwierdzeniem, one niekoniecznie sobie dobrze radzą, niekoniecznie dobrze to rozumieją. Czyli starajmy się nie używać o super dzisiaj było, ekstra, podobało mi się. To kompletnie nic nie znaczy dla dziecka w spektrum. Natomiast jeżeli my zamiast takiego chwalenia powiemy konkretnie, co nam się podobało, tak? Powiemy, podobało mi się, jak poprosiłeś o zrobienie kanapki, albo podobało mi się, jak zapytałeś się w sposób kulturalny, gdzie jest twój zielony sweter. To jest, moi drodzy, stwierdzenie, które pokazuje, czego ja od ciebie, chłopie, czego ja od ciebie, młoda kobieto, oczekuję, co mi się podoba. Chcę, żeby częściej się to pojawiało. Nazywając konkretnie, co mi się podobało, a nie dając takie trywialne
komplementy czy takie chwalenie, bo to do dziecka w spektrum niekoniecznie będzie przemawiało. Tak samo, moi drodzy, dobrą strategią jest wybranie jednego słowa zastępczego. Szczególnie takiego, które będzie się podobnie zaczynało niż wyraz, który dziecko używa. I wtedy, moi drodzy, warto to słowo też wplatać w wasz słownik, tak? Czyli na przykład, przykład z mojego podwórka zawodowego. Miałam dziecko, które używało słowa na k bardzo często i wszędzie, gdzie się dało, i rodzina zaczęła wprowadzać słowo kunia bunia. Takie określenie i między sobą nawet rodzice, jak chcieli używać, jakby chcieli pokazać te swoje emocje, bo czasami też im się gdzieś tam wyrywało, zaczęli używać tego słowa i dziecko w taki sposób dość płynny przeszło na tą kunię bunię i to było ich takie słowo w znaczeniu wulgaryzmu, ale jednocześnie ktoś tam oczywiście zareagował na to, natomiast było to zdecydowanie bardziej akceptowalne niż wyraz, o którym jakby myślimy teraz. Pamiętajcie też, że wprowadzenie zasad wiąże się także z wyjaśnieniem dziecku, gdzie dane słowa się mogą pojawić, albo gdzie kategorycznie nie mogą się pojawić, tak? Informując dziecko, pamiętajcie, że jak wprowadzamy dziecko w okres dojrzewania, czyli mając 4 latka już, mówimy o miejscach prywatnych i publicznych, prawda? Wtedy, oprócz tego, że uczymy części ciała prywatnych i publicznych, to uczymy też o miejscach, prawda? Łazienka, pokój, salon, park i tak dalej. To jest także też moment, żeby uczyć w kontekście ewentualnego słownika dziecka, że miejscem publicznym to jest biblioteka, to jest szkoła, to jest sklep i tak dalej, i tak dalej. To jest ulica, gdzie obowiązują pewne zasady. Natomiast miejsce prywatne to jest na przykład twój pokój, prawda? Więc to już od początku powinno być dziecko uczone takich kwestii. I moi drodzy, nie wolno zakładać, że dziecko się tego nauczy samo, nawet jeżeli jego cechy spektrum są bardzo łagodne. Nic bardziej mylnego. Dlatego, że pamiętajcie, że dzieci w spektrum mają kłopot z naśladowaniem. I samo modelowanie, proces modelowania także nie jest takim łatwym, prostym i szybkim sposobem, tylko po prostu trwa. I o tym musicie zawsze pamiętać, że to, co jest jakby naturalne i oczywiste dla dzieci neurotypowych, wcale takie nie jest dla dzieci w spektrum. Dobrze też, moi drodzy, zapytać dziecko czy nastolatka, dlaczego przeklina, po co on to robi, co mu to daje, i wtedy dziecko, oczywiście taki nastolatek powie wam o tym prędzej czy później, ale tylko wtedy, jeśli od początku macie dobre relacje ze sobą. Jeżeli dziecko ma do was zaufanie, jeżeli przez całe jego życie nie rozmawialiście wspólnie o tym, co dziecko czuje, z czym się boryka, to nie oczekujcie, że nagle w okresie dojrzewania do was przyjdzie i będzie z wami, otworzy się przed wami, o wszystkim wam powie. Ciągle powtarzam, jeżeli dziecko jest werbalne, to komunikacja tam i z powrotem, czyli ja jako mama, rozmawiając z moim dzieckiem, powinnam jednorazowo mieć wymianę komunikatów do 15 razy. Czyli ja coś mówię, dziecko coś mówi, tak żeby to było 15 zdań co najmniej. Jeżeli ja pytam dziecko, jak było w szkole, okej, i to jest koniec mojej rozmowy, to ja nie buduję z dzieckiem relacji. To jest takie naodczepne, że niby się zainteresowałam, ale to nie ma nic wspólnego z relacją i zaufaniem. Więc tak jak mówię, okres dojrzewania i ewentualne uczenie dziecka wszystkiego, to moi drodzy, niestety jest zdecydowanie za późno. To jest coś, co zaniedbane zostało w jego wcześniejszym życiu. Czyli dziecko nie dostało odpowiedniego fundamentu, na podstawie którego może budować dalsze kompetencje, które niestety w okresie dojrzewania po prostu rozsypią się jak domek z kart, nawet jeżeli jakieś minimalne zasady czy tego typu rzeczy były budowane. Więc tutaj trzeba pracować od początku z dziećmi nad takimi kwestiami. Dodatkowo pamiętajcie, moi drodzy, żeby pokazać dziecku, nawet na podstawie filmów, nawet na podstawie jego ulubionego programu, można takie kwestie znaleźć, że pewne zachowania są nieakceptowalne, a tym samym wiążą się z odrzuceniem, czyli z taką kwestią, że twoi koledzy, koleżanki potencjalne po prostu nie będą tobą zainteresowane, dlatego że zachowujesz się po prostu chamsko, niegrzecznie. To jest nieakceptowalne, to jest niewłaściwe, tak się nie zachowujemy po prostu.
W związku z tym, jak tak się będziesz zachowywał, to dziewczyna, która ci się ewentualnie podoba, po prostu nie zwróci na ciebie uwagi. I w tym kontekście pracujemy z nastolatkami. Albo koledzy będą się po prostu z ciebie śmiać i wyśmiewać. Potem będą to opisywać na przykład na mediach społecznościowych po to, żeby cię ośmieszyć. Także, moi drodzy, pamiętajcie, że jakby wracając do tej kwestii zaufania, jeżeli to zaufanie jest zbudowane od początku, to to dziecko rzeczywiście przyjdzie i powie: jestem zmęczony, dokuczają mi w szkole. A nawet jak tak nie powie, to powie: mam dość szkoły, jestem nią zmęczony, nie chcę tam chodzić. Więc to jest dla was sygnał, że albo ktoś mu dokucza, czyli jest ofiarą bullyingu, albo być może treści szkolne są za trudne, albo może być tak, że nauczyciele nie pracują umiejętnie z takim dzieckiem. Ale jeżeli nie ma tej wymiany komunikacji między wami od samego początku, to w okresie dojrzewania też jej nie będzie. A wręcz odwrotnie, to dziecko się będzie jeszcze bardziej zamykało na kontakty z wami. Można też, moi drodzy, stworzyć tak zwany, nie wiem, piekielny, przeklęty słoik, jakbyście tego nie nazwali, gdzie za każdym razem, jak dziecko to fajnie się sprawdza w przypadku młodszych dzieciaków. Za każdym razem, kiedy dziecko używa wulgaryzmu, musi ponieść odpowiednią konsekwencję. Na przykład, jeżeli bierze kieszonkowe, to za każde przekleństwo musi ze swojego kieszonkowego włożyć na przykład złotówkę albo 2 złote. Jeżeli bezpośrednio nie ma tych pieniędzy, bo nie dajecie mu kieszonkowego, a ja zachęcam do tego, żeby dawać dzieciom kieszonkowe i żeby uczyć ich takiego korzystania z własnych pieniędzy, to wtedy dziecko może wrzucić na przykład karteczkę albo klocek, cokolwiek innego, co przekłada się jednocześnie na przykład 5 minut zabrania jakiegoś przywileju, tak? Czyli 5 minut krócej w danym dniu korzystasz z komputera, 5 minut krócej na przykład oglądasz telewizję i tak dalej, tak? Czyli w ten sposób to przeliczamy. Dlaczego? Dlatego, że to jest znowu wsparcie wizualne, tak? Co lepiej pomaga dzieciakowi zrozumieć, co zrobiło nie tak. A tym samym może to jakoś sobie przewidzieć, tak? Ile to tych minut nagle mu zabierzecie z gry na komputerze. Również, moi drodzy, warto też pamiętać o tych konsekwencjach w kontekście dodatkowych obowiązków dla dziecka, tak? Czyli jeżeli standardowo dziecko ma obowiązek w każdą środę myć naczynia, to wy nie możecie powiedzieć, że dzisiaj, wtorek, czyli jutro będziesz mył naczynia, dlatego że to jest jego normalny obowiązek. Czyli to nie jest kara, nie jest konsekwencja, tylko wtedy dodatkowo musi coś jeszcze dostać. Czyli na przykład tak, zawsze myjesz naczynia w środę, w związku z tym teraz jeszcze będziesz mył w czwartek, za to, że dzisiaj się tak zachowywałeś, tak? Więc to jest konsekwencja, o której dziecko jest informowane, a jednocześnie jest ta konsekwencja absolutnie realizowana. Dodatkowo, moi drodzy, aktywnie można przekierować uwagę dziecka, szczególnie na jego zainteresowanie, tak? W momencie, kiedy jest właśnie takie, mówiąc brzydko, nakręcone i właśnie używa takiego słownika. Wtedy zamiast wchodzić z nim w konfrontację, co ty mówisz nieładnie i tak dalej, spróbujmy przekierować w sposób łagodny, jak najmniej emocji i mowy ciała, tylko w sposób bardzo delikatny zacząć rozmowę na przykład na inny temat, czy zapytać o zainteresowania, właśnie po to, aby tą uwagę przekierować. Moi drodzy, także pamiętajcie, że dana konsekwencja albo zabranie czasu, bo tego nie powiedziałam chyba, zabranie czasu z przywileju, dobrze by było, żeby to było takie mierzalne, żeby to dotyczyło na przykład zabrania, jeżeli liczymy, że jakby odbieramy to w ciągu dnia, tak? Czy liczymy, że jeżeli w ciągu dnia dziecko używa wulgaryzmów, to konsekwencją jest na przykład zabranie 1 godziny na przykład z dnia następnego jakiegoś przywileju, albo całkowity dzień odcięcia od przywileju. W ten sposób to odliczajcie, ale jednocześnie poinformujcie dziecko przy zasadach, że tak to właśnie wygląda. Kolejna bardzo istotna kwestia, bo niektóre dzieciaki w spektrum autyzmu, tego właśnie subtelnego, to są dzieci bardzo mądre. W związku z tym takie przeklinanie pasywno-agresywne pod nosem też nie może być akceptowalne przez nas. I jeżeli słyszymy, że dziecko przestaje używać wulgaryzmów w taki sposób dosadny i głośny, ale jednocześnie mówi sobie je pod nosem, to, moi drodzy, wtedy warto wykorzystać stwierdzenie, że na przyszłość mów głośniej, kochanie, inaczej poniesiesz konsekwencje. Ja chcę słyszeć, co ty mówisz. Wtedy dzieciak też się będzie zastanawiał, czy rzeczywiście warto. Pamiętajcie, że takie mamrotanie przekleństw pod nosem może stać się sposobem na manipulowanie u takiego dziecka, a tym samym
będzie znowu omijało sposób samokontroli. A my dążymy do tego, aby budować samokontrolę u naszych nastolatków, dlatego że brak samokontroli w okresie dojrzewania przeniesie się na brak kontroli, takiej samokontroli w życiu dorosłym. Więc im wcześniej dzieciak posiada takie umiejętności, tym lepiej i korzystniej będzie to wpływało na jego życie dorosłe. Moi drodzy, oczywiście wszelkiego typu tusy, wszelkiego typu dramy, filmiki, różne programy telewizyjne także mogą być przykładem do omówienia. I tutaj nie ma konkretnego filmu, tylko chodzi o to, że jak oglądamy wspólnie jakiś film i pojawia się jakaś scena, omówmy ją. Siedzimy w parku i na przykład widzimy jakąś sytuację, omówmy tą sytuację, żeby dziecko widziało, a jednocześnie zaczynało rozumieć tą sytuację. Co tu było źle, dlaczego to było źle, kto tu niewłaściwie się zachował. W ten sposób niejako modelujemy właśnie zachowania naszego dziecka. Czasami, moi drodzy, sprawdza się też technika zwyczajnie ignorowania przekleństw u naszego dziecka, ale to jest strategia w przypadku spektrum tylko wówczas, jeżeli obserwując dziecko, dostrzegamy, że dziecko używa wulgaryzmów po to, aby zwrócić na siebie uwagę. To znaczy, że jeżeli wiemy, że celem dziecka, które używa wulgaryzmów, jest to, żebyśmy na niego popatrzyli, weszli w nim w taką interakcję, to właśnie tego nie robimy. To właśnie lekceważymy i nie reagujemy na te przekleństwa. Oczywiście, jeżeli sedno jest inne, typu frustracja, typu przeciążenie, typu brak takich kompetencji w kontekście budowania relacji i my to wiemy, że dziecko sobie z tym nie radzi, no to tutaj ignorowanie nie. Tu potrzebna jest rozmowa, żeby dziecku pomóc, wesprzeć go właśnie w tym, z czym sobie nie radzi, a jednocześnie daje upust emocjom w postaci, czy tej swojej frustracji w postaci właśnie wulgaryzmów. Pamiętajmy, moi drodzy, o tym, że tak jak my się zachowujemy, tak dziecko też będzie reagowało, tak? Czyli jeżeli dziecko bluźni, a my gestykulujemy, tak jak powiedziałam Wam, i jeszcze dodatkowo głośno się zwracamy do dziecka, to ono będzie sięgało częściej po takie zachowania, właśnie przez to, że czerpie jakby z tego pożywkę, to o czym wcześniej Wam, moi drodzy, powiedziałam. I wreszcie warto, moi drodzy, na zakończenie tak naprawdę zastanowić się, co można jeszcze z tym zrobić. Nie możemy czasami sprawić, żeby dziecko przestało w ogóle przeklinać, tak? Zupełnie wymazujemy z jego słownictwa te wyrazy, dlatego że jeżeli dziecko nie ma innego narzędzia do radzenia sobie z własnymi emocjami i frustracjami, to musimy je nauczyć robić to umiejętnie, czyli tak jak napisałam tutaj na slajdzie, dostrajamy nasze dziecko do tego, kiedy, jakie słowa mamy albo możemy użyć. I moi drodzy, tutaj chodzi o to, żeby oprócz tych zasad, które u dziecka wprowadzamy, warto jest także, moi drodzy, pokazać, które słowa, które stwierdzenia są akceptowalne, a które nie, tak? Czyli mamy zestaw jakby zielonych słów, na przykład na zielonym papierze napisane, co dopuszczamy, i czerwony zestaw, czyli te słowa, które w naszej rodzinie się nie pojawiają. Również pamiętajcie o tym, że nie wolno Wam używać czegoś takiego, jak dziecko używa jakiegoś wulgaryzmu, a Wy mówicie, że to jest złe albo to jest złe słowo na przykład, tak? Dlatego, że wszystko zależy od tego, w jakim środowisku i na jakiej płaszczyźnie te słowa się pojawiają. Pamiętajcie, że czasami są takie płaszczyzny, które nie są kierowane przez osoby dorosłe. To znaczy, że czasami są słowa, które akceptowalne są i powszechnie, można powiedzieć, używane, na przykład na placu zabaw, wśród młodzieży, która siedzi gdzieś tam w parku, w szkole, także gdzieś tam na przerwie, dlatego, że po prostu dany słownik jest takim dyskursem ustalonym przez rówieśników, przez dzieciaki, przez nastolatków, a nie przez osoby dorosłe. W związku z tym tutaj problem polega na tym, że dziecko to w spektrum niekoniecznie będzie wiedziało, które to słowo i kiedy, gdzie nie wolno albo wolno, prawda? Jednocześnie pamiętajcie o tym, że używanie wulgaryzmów właśnie w okresie dojrzewania to jest taki moment, gdzie ten nastolatek czy nastolatka, oni chcą się dostroić do swojej grupy rówieśniczej, tak? Chcą pasować do grupy rówieśniczej, chcą być jej częścią. W związku z tym zwyczajnie robią to, co ich koledzy, żeby nie odstępować. Potem w całym tym galimatiasie dnia codziennego mogą się pogubić i przekierowywać ten słownik również na dom czy na klasę, na przykład względem nauczyciela. To pamiętajcie, że jest to jedna forma z takiego dostrojenia się, dopasowania się do grupy rówieśniczej i to jest akurat
akurat ta forma, która jest najmniej szkodliwa, tak? Jeżeli dziecko bluźni tak jak jego koledzy. Natomiast warto jakby nauczyć dziecko, kiedy, gdzie można i jakby jest to akceptowalne, żeby używać danego słowa. Dzięki temu dziecko nie będzie popadało w taki konflikt z autorytetami, jakimi są na przykład nauczyciele, tak? Że dane słownictwo pojawia się na przykład, kiedy są razem w parku gdzieś tam na ławce, a nie na lekcji na przykład matematyki, której dziecko nie lubi. Musimy, moi drodzy, też w przypadku tych dzieciaków nauczyć ich, kiedy i gdzie dany wulgaryzm jest dopuszczalny, że pewne słowa znajdują swoje odzwierciedlenie albo mogą się pojawić w grupie rówieśniczej, ale w klasie absolutnie nie, czy w sklepie absolutnie nie. I tutaj, moi drodzy, najlepszym sposobem na nauczenie dziecko kiedy i gdzie jest to, aby dziecko rozumiało znaczenie tych bluźnierstw. I znowu, czasami te słowa są takie naprawdę mrożące krew w żyłach, natomiast każde z tych słów można absolutnie wytłumaczyć. I znowu pamiętajcie o tym, że my dzisiaj mówimy o dzieciakach, które są w normie intelektualnej. To są dzieci, które pozornie się tylko wydaje, że one mają niewielką wiedzę na przykład, tak? Natomiast one doskonale sobie są w stanie wyobrazić, co dane słowo znaczy, jeżeli mu to zaprezentujemy. I moi drodzy, wytłumacząc albo tłumacząc znaczenie każdego słowa, jednocześnie możemy wprowadzić słowo zastępcze, które będzie brzmiało podobnie na przykład. Ewentualnie tłumaczymy, że to słowo może być stosowane wśród rówieśników, ale w domu, w szkole, na ulicy absolutnie nie. I moi drodzy, na przykład słowo gówno, za przeproszeniem, można dziecku opisać w sposób po prostu taki, czym to jest, że jest to kupa, że oznacza coś bezwartościowego, bezużytecznego, coś, co wychodzi z naszej pupy, prawda? I bez problemu możemy dziecku to wytłumaczyć. Jednocześnie możemy to słowo zamienić na jakiekolwiek inne słowo, nie wiem, gorba, borba na przykład, tak? Które będzie brzmiało podobnie, a jednocześnie już nie będzie takie bardzo bolesne dla uszu społeczeństwa. Słowo napie dalej możemy określić, że na przykład oznacza seks, oznacza coś, że robię coś szkodliwego komuś albo sobie, tak? I zamiast tego słowa możemy wprowadzić słowo na przykład pierzyna, kurzyna i w ten sposób zaczynać używać takiego słowa. Albo słowo cholera, które też często się u dzieci pojawia, możemy zaprezentować w ten sposób, że jest to, albo inaczej, że kiedyś była to choroba, która objawiała się bardzo niebezpieczną biegunką, tak? I w ten sposób tłumaczymy dziecku w kontekstach różnych sytuacji, czy rzeczywiście chciałeś użyć tego słowa, że ktoś ma ciągle biegunkę, tak? Na takiej zasadzie. I wtedy można to słowo znowu zamienić inaczej, nie wiem, chatka, szmatka na przykład. Czy słowo na ku, tradycyjne polskie, cały świat go używa, drodzy Państwo, i także możemy dziecku wytłumaczyć, co to słowo oznacza, że jest to bardzo niegrzeczne, niekulturalne, bardzo krzywdzące słowo, które dawniej w sposób pogardliwy określało kobiety, które były na przykład prostytutkami. Być może trzeba będzie wytłumaczyć słowo prostytutka dziecku, czyli kobieta, która odbywa stosunki płciowe z wieloma partnerami. W sposób taki oczywisty można to wytłumaczyć dziecku i jednocześnie dać inne słowo typu na przykład kurza noga czy kurza twarz, jakoś inaczej to przekierować. Natomiast zawsze w przypadku tych dzieciaków w normie warto tłumaczyć znaczenia słów, tak, żeby ono wiedziało, co używa i czy rzeczywiście to słowo konkretnie chciało użyć. Jednocześnie dla wyrażania swoich emocji może używać innego słownictwa. To są takie najczęściej stosowane, najpopularniejsze strategie, które można wprowadzić nie tylko, moi drodzy, u dzieci w spektrum, ale także u wszystkich innych dzieciaków. Stąd takie zalecenia. Dziękuję Wam, moi drodzy, bardzo serdecznie za spotkanie i oczywiście zapraszam na kolejne pogaduchy.